wyspa Bohol jest doceniana za swój dziewiczy charakter. Porośnięta bogatą florą, jest często odwiedzana m.in. z uwagi na wyjątkowe wzgórza położone pośrodku wyspy. Co jeszcze możemy tutaj zobaczyć? Zapraszamy na zwiedzanie najciekawszych atrakcji wyspy Bohol. Powierzchnia wyspy to około 4100 km², a zamieszkuje ją ponad 1 230 000 ludzi. Razem z wyspą Panglao tworzy prowincję, której stolicą jest miasto Tagbilaran. Na zwiedzanie wyspy wybieramy się wynajętym samochodem i razem z kierowcą zwiedzamy kolejne punkty z naszej listy. Z Poblacion wyruszamy około godziny 8. Już po przejechaniu mostu łączącego wyspy zatrzymujemy się na obrzeżach miasta Tagbilaran, gdzie znajduje się pomnik będący pamiątką po zawartym tutaj w 1565 roku pakcie między Hiszpanami i lokalnym władcą. Na pamiątkę tego wydarzenia ufundowano pomnik z brązu. Jeszcze na wybrzeżu zatrzymaliśmy się w miejscowości Baclayon, aby zwiedzić kościół pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, drugą najstarszą kamienną świątynię na Filipinach. Obecny wygląd kościoła pochodzi z 1727 roku. W większości drewniane barokowe wnętrze powstało w połowie XIX wieku, a odnowione w latach 2013-2017. Barokowy ołtarz zachwyca piętrową konstrukcją i zdobieniami, a wnętrze kościoła oddaje niesamowity klimat epoki. Aby wejść do kościoła, musieliśmy zapłacić bilet wstępu do lokalnego muzeum. Exotic Animal Park to znane na wyspie sanktuarium dużych motyli, z którymi możemy obcować. Od przewodnika dowiemy się wszystkiego na temat hodowanych tutaj okazów motyli i ćmy olbrzymiej. W dalszej części znajduje się również wybieg dla węży boa, które mogliśmy zobaczyć z bliska i dotknąć, bo o tej porze były już po śniadaniu. Ciekawą atrakcją wyspy są w całości skonstruowane z bambusa i zawieszone na linach przeprawy nad rzeką Lobok. Idziesz? Mosty są jednokierunkowe i wyglądają na dość mocne konstrukcje, ale najważniejsze, że są całkowicie ekologiczne. Ta nietypowa atrakcja polega na pokonaniu rzeki w obie strony. Uwierzcie, nie każdy czuł się tam komfortowo. Niesamowite, solidne konstrukcje. Głównym celem naszej wycieczki były czekoladowe wzgórza. To w sumie 1268 wapiennych kopców o wysokości do 100 metrów. Swoją nazwę zawdzięczają kolorowi, jaki przyjmują w okresie suchej pory, trwającej od lutego do maja. Promienie słoneczne wysuszają porastające wzgórza trawy, które zmieniają zabarwienie na czekoladowe. Istnieją dwie legendy na temat powstania wzgórz. Pierwsza mówi, że to pole walki i pozostałości pocisków, którymi rzucały się zamieszkujące niegdyś wyspę olbrzymy. Druga, że to odchody potężnego bawoła przemierzającego wyspę i niszczącego pola uprawne.
Niedaleko czekoladowych wzgórz zobaczyliśmy jeszcze jedno sanktuarium, które zamieszkują zagrożone wyginięciem małe ssaki, tarsiusze, w Polsce lepiej znane jako wyraki. Ostatnie kolonie tych małych drapieżników znajdują się na terenie Filipin i Indonezji. Długość ich ciała to zaledwie 15 cm, a waga 150 gramów. Charakterystyczne dla tej rasy są duże, wyłupiaste i nieruchome oczy, wiecznie skierowane do przodu. Dzięki zwrotnej szyi mogą odwrócić głowę o blisko 180 stopni. Te słodkie zwierzaki w dzień przeważnie śpią, natomiast w nocy budzą się w nich drapieżne instynkty. Polują głównie na mniejsze gady, ptaki i owady. Wartym uwagi miejscem na wyspie jest także nietypowy las. Posadzony w całości przez ludzi około 100 lat temu, rozciąga się na obszarze 2 km². Z ukrytej pośród drzew drogi można zrobić kilka wyjątkowych zdjęć, w tym koron drzew, gęsto stykających się wysoko nad głowami turystów. Na koniec dnia postanowiliśmy pożegnać się z wyspą rejsem po największej z lokalnych rzek, Lobok. To porośnięte gęstą dżunglą koryto było tłem do filmu Francisa Forda Coppoli Czas apokalipsy. W mieście o tej samej nazwie znajduje się rozwinięta infrastruktura turystyczna z małym portem i barkami, restauracjami pływającymi leniwym nurtem rzeki. Czas wycieczki to około 45 minut i umila go Bart, przygrywając na gitarze. Łódź dopływa do umieszczonych co jakiś czas pomostów, gdzie lokalna ludność prezentuje tańce ludowe. Można wtedy również kupić pamiątki. Jednak największą atrakcją są niezapomniane widoki porastającej brzegi rzeki dżungli. Widoki warte zachodu i idealne na koniec udanego dnia. Polecamy! Zwiedzanie wyspy Bohol najlepiej zorganizować prywatnie, bowiem nie istnieje tutaj stała siatka komunikacji publicznej. Poza wynajęciem skutera i zwiedzania wyspy na własną rękę, opcji było niewiele. Zdecydowaliśmy się wynająć auto z kierowcą na cały dzień za 3,5 peso, czyli 1750 na osobę. W przypadku wynajęcia auta przez 4 osoby koszt jednostkowy to już tylko 875 peso. Wstęp do wszystkich atrakcji i rejs po rzece kosztowały nas w sumie 1910 peso. Ceny biletów podajemy na planszy. Przeliczając na złotówki, wyprawa na Bohol kosztowała w całości 410 zł, czyli 205 zł od osoby. Zaletą takiej formy zwiedzania było bezproblemowe i szybkie dotarcie do sporej liczby atrakcji z naszej listy. W następnym odcinku pokażemy, czym jeździliśmy podczas naszej podróży po Filipinach. Tricykle, jeepneje, busy, taksówki, łodzie, barki i promy, a do tego niesamowity klimat Cebu Pacific. Jest tego sporo, ale w zależności od potrzeby musieliśmy dobierać odpowiednie środki transportu. Zobaczcie wyjątkową relację z pierwszej ręki. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia.